moi mili, taka dziś odmiana niesamowitego. Trochę to samochód, trochę to motocykl, nie czterokołowy, nie dwukołowy. Czy można coś takiego nazwać trajką? Can-Am Spyder RT Limited, rocznik 2025, świeżynka. No zabawka, chociaż w zasadzie można tym jeździć na co dzień i jeździ się tym całkiem wygodnie, przyjemnie, jest to dynamiczne, no masa mniej więcej 460 kg, ale 115 koni mechanicznych. Ten sprzęt kosztuje mniej więcej 150 000 złotych. Kategoria B, ale bodajże trzeba mieć prawko jakoś 3 lata, mieć ukończone 21 lat, coś takiego, jakieś takie są warunki. Ja kategorię B mam mniej więcej 20 lat, na karku prawie 40, więc wszystko ok, legal. Mogę normalnie kupić sobie coś takiego, wsiąść bez żadnego przyuczenia i jechać. Ale bez przyuczenia, oj, może być to trochę przerażające. Ja już sobie tym trochę pojeździłem, wiem czego się spodziewać, ale że mam cisnąć na próbę autostradową i między innymi samochodami, o panie drogi. No dobra, nie wiem od czego by tutaj zacząć. Wygląd zewnętrzny. Taki Can-Am Spyder wygląda naprawdę ładnie po prostu. Zobaczcie na te wszystkie zarysowania, kształty, wloty. Tutaj mamy chłodnicę. Mamy tutaj 3-cylindrowy silnik benzynowy. Jest to pojazd wbrew pozorom praktyczny, bardzo fajnie wyposażony. No nie wiem, nawet chociażby tutaj proszę bardzo, reflektory LEDowe, szyba taka, regulowana elektrycznie do góry i w dół. Ja nie mogę, co ja mam w zasadzie prezentuję? Nie mam jakiegoś odniesienia i to jest trudny teścik do nakręcenia. Wiecie, jak był 14-tonowy New Holland na kanale, no to taki Can-Am czemu miałby się nie pojawić? Długość 2,8 metra, szerokość 155 cm, wysokość 144. Nie jest to wcale takie maleństwo. Jeśli mielibyśmy porównać to do motocykla, oj, to kurczę, no jakiś taki, nie wiem, Honda Goldwing. Jeszcze jest coś takiego jak Valkyria, bodajże 6-cylindrowa, taki motocykl. Hayabuzy są bardzo duże. No to raczej będzie większe, dłuższe takie, bardziej napchane. Wygląda mi to bardziej jak jakiś skuter śnieżny niż motocykl. O, to by było chyba dobre porównanie. W zasadzie, czy jeździ się tym jak skuterem? Nie wiem, nie jeździłem skuterem śnieżnym, ale powinno być teoretycznie podobnie. Większość mamy tutaj, takich oto szarych, grafitowych elementów, ale generalnie kolor tego pojazdu to Carbon Black, no jakoś tak to się nazywało, po prostu jest to czarny lakier, tutaj elementy są polakierowane w połysku, tutaj na dole również prawdziwe końcóweczki układu wydechowego, właściwie jedna końcówka i tutaj 3 mniejsze w środku prawdziwe, tutaj jeszcze takie światełka odblaskowe z tyłu, czy też z przodu, nie wiem, może dlatego by spełniała tutaj się jakaś, nie wiem, była homologacja na inne kraje? Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie, bo naprawdę wizualnie, naprawdę korzystnie, tak nawet groźnie to wygląda. Zawieszenie z przodu, proszę bardzo, takie oto, tradycyjny amortyzator sprężynka, jednak z tyłu mamy tutaj już pneumatykę. Nawet to słychać, jak siądziemy, czy na przykład, nie wiem, pasażer by tutaj wsiadł, no to auto ładnie się wypoziomuje, mądre. Powiedziałem auto, bo chyba to nie jest auto. Nie dość, że morda jest tutaj szeroka, no to cały po prostu ten korpus, no jak ja widzę, no ma tutaj z 80 cm. Normalnie jak tutaj wsiadamy, jakbyśmy usiedli na jakiejś zwierzę olbrzymie, na jakimś niedźwiedziu mieli jeździć, za uszy go trzymając. Ale dobra, jeszcze zejdziemy. Może zajrzymy sobie do bagażników. Nie, tutaj jeszcze, spójrzmy, to jest składane. Tutaj proszę bardzo, też są takie rączki. Mamy tutaj fotele podgrzewane, rączki czy tam manetki podgrzewane. Sportowy układ hamulcowy Brembo, proszę bardzo. 4-tłoczki, zaciski. Zobaczcie, jakie tarce. To właściwie takie motocyklowe raczej. Chociaż koło już bardziej takie samochodowe, czy też opona. Wiecie, jest płaska, a także tutaj jak hamujemy na przykład jak jest mokro, no to będzie chyba lepiej niż na motocyklu. Wiecie, ja na motocyklu nie mam jakiegoś nie wiadomo jakiego doświadczenia. Nie wiem, czy 125 można nazwać motocyklem, ale z 6000 km Yamahą YZF-R 125 zjeździłem, także takie małe porównanie mam. Tutaj jest inaczej z tyłu, proszę bardzo, też normalna opona. Z tyłu felga 15 cali, rozmiar opony 225×50, z przodu dwie 15-calówki 165×55, 177 litrów przestrzeni bagażowej i tak, tutaj proszę Państwa mamy jeden kuferek, tutaj drugi kuferek, trzeci z tyłu, mamy podłączenie do prądu i jeszcze z przodu. Mówiłem praktycznie. Żeby otworzyć sobie przedni bagażnik, no to jakoś tutaj musimy sobie... teraz w tą stronę pyknęło. Tutaj podobno mieści się luzem 20 butelek
piw. Jeszcze, moi mili, to się otwiera, tylko tutaj nie mamy przestrzeni bagażowej, a jest po prostu wlew paliwa. Zbiornik ma jakoś 26,4 litra. W ogóle kanapisko, luksusowa wersja to jest, wygodne, miękkie, na trasy. Tutaj oparcie zostało akurat dokupione. 2000 zł chyba kosztowało coś takiego. Jak tak jeździmy sobie chillowo, to bardziej jak na jakimś cruiserze, czy też no nie wiem jak to nazwać, no możemy siedzieć prosto, oprzeć się, no chyba że chcemy fisiować, no to musimy się złożyć. Tutaj proszę bardzo, o to jeszcze w bok można sobie zrobić, żeby tutaj pasażer z tyłu wszedł. Coś tutaj jeszcze, tutaj jest mała przestrzeń bagażowa, ale to na takie duperele. Lustereczka też zintegrowane, hashtag aerodynamika. I tutaj nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale mamy też całkiem sporo głośników. Sykacze, chyba 10-centymetrowe głośniki. Tutaj jeszcze z tyłu kolejne, dwa po bokach. I tak, radia czy też muzyki możemy sobie słuchać tutaj na interkomie. Możemy podłączyć telefon, z telefonu słuchać muzy, ale jest też radio Apple CarPlay. I może sobie odpalimy, no to tak, tutaj wrzucamy zapłon. Ekran dotykowy, kolorowy. O, proszę, to trzeba tutaj potwierdzić sobie manetką. I możemy palić. O, tutaj tak jak w motocyklu. Za manetę. No i taki jest widok z perspektywy kierowcy. No nietypowo, u mnie na kanale dzisiaj nietypowo. Proszę bardzo, zegary, kierownica, uchwyt na kubek, uchwyt na telefon. W motocyklu, no to tutaj by się zmieniało biegi. Tą nogą właściwie to nic nie robimy, mocno się po prostu trzymamy, by nie wypaść z tego. Ale tutaj, no to już istotna sprawa, bo jest hamulec. Manetka. Prąd, światła awaryjne, P, no jak w automacie, ale tutaj nie ma automatu, jest półautomatyczna skrzynia biegów. Tutaj tempomat, przycisk od podgrzewania fotela, od podgrzewania manetek, no i tutaj szyba do góry oraz w dół, proszę, regulowana. Po tej stronie kolejny zestaw przycisków. No szczerze mówiąc trochę ich tutaj jest, ale i tak mi się łatwiej prezentuje Kanama niż New Hollanda. Przyciski do zmiany biegów są tutaj na dole, plus i minus z drugiej strony. Wiadomo, na dole klakson, kierunkowskazy, no tak jak w motocyklu. Tutaj obsługa multimediów. Tutaj widzę, nie wiem czy to wybieranie głosowe, czy po prostu przełączenie się na interkom. I tutaj proszę, muzyczka, ciszej, głośniej. Utwory, zaraz postaram się radyjko włączyć, no ale przyciski do systemu multimedialnego, no to proszę, wciskamy na przykład to, no to tutaj nam się zmienia. Statystyki, media, radio, gauges, no to takie normalne po prostu są wskazania. Obrotomierz, prędkościomierz, czekajcie, ustawię Wam to w inny sposób. Na auto można ustawić, ale o, light, nie wiem, teraz może będzie lepiej widać, już black tutaj ładniej pasuje. Prędkościomierz do 200 km na godzinę, obrotomierz do 9000, nie ma tutaj czerwonego pola, ale gdzieś do 8000 się kręci i po środku wskaźnik paliwa, płyn chłodniczy, na dole jakaś godzinka, temperatura i tak dalej. Statystyki. Średnie zużycie paliwa, tutaj sobie zmieniamy, no takie 7,3 litra jest od nowości, jak tutaj widzę, 2500 km. Zmieniamy na media. No i co tutaj jest w mediach? No to byśmy musieli się połączyć telefonem i radyjko. No, coś będzie słychać, szumy jakieś są dalej. O. No, normalnie. W czasie osłabienia lub gdy brak apetytu, organizm potrzebuje... Dobra, pauzę robimy. Można sobie właściwie telefon tutaj podłączyć, wtedy byłaby tutaj nawigacja nawet. Możemy zgasić, czy to kluczykiem, czy to tutaj. A, daj mi to, proszę. Jeśli chodzi o to, jakie funkcje mamy tutaj na pokładzie, no są tryby jazdy. No właściwie normalny tryb i tryb Eco, wskaźnik aktywnego biegu, temperatura. No te rzeczy widzieliście, ale jako iż mamy tutaj pakiet limited, no to oświetlenie premium LED, ultra komfortowe siedzisko, pneumatyczne amortyzatory Zachs Big Bore, tylny amortyzator pneumatyczny Zachs z funkcją autopoziomowania, to mówiłem, pneumatyka, jakieś wejście USB w środku, właśnie ta regulowana szyba, zintegrowane twarde schowki boczne. W wersji Limited mamy ładniejsze felgi. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, bo jest tutaj to, myślę, że dość istotne, SCS, także system stabilizacji pojazdu, system kontroli trakcji oraz ABS. DPS to dynamiczne wspomaganie kierowniczy, Hill Hold Control i silnik 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-osuwowy Rotax
3330 ACE, półautomatyczna 6-stopniowa skrzynia biegów plus bieg wsteczny jest tutaj. Napęd oczywiście mamy tutaj na tylne koło, łatwo się tym startuje i fajnie całkiem, chociaż no właściciel tutaj mówi, że można oczywiście wyłapać mielonkę jak się przegina, ja tutaj dziś nie przeginam raczej. Jakbym miał tak porównać jazdę na takim Can-Amie do motocykla, no to przede wszystkim motocyklem można zaliczyć śliski się, po prostu z nim wywalić, a tutaj po prostu można z tego spaść. Zwyczajnie jesteśmy przyklejeni do motocykla i tak dalej, a tutaj musimy po prostu wychylać się w przeciwną stronę, troszeczkę bardziej jak na kładzie. O, prędkość maksymalna, no prędkość mamy już wyskalowaną do 200, ale to też zależy od no, gabarytu kierowcy, nawet wysokości. Ja jestem wysoki, więc może być trochę gorzej. Od tego jak się złożymy, od tego jak wyregulujemy sobie szybkę. Właściciel mi mówił, że tym Can-Amem jechał już 170 km na godzinę, ale podobno są one w stanie wyciągnąć więcej, nawet coś pod 190. No, zobaczymy. Kurteczkę motocyklową w razie co już mam i będziemy cisnąć na autostradę, ale jeszcze mały soundcheck. Jest tutaj czego posłuchać. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Możemy palić maszynę. No, maszyna furczy i burczy. To co? Jedyneczka, kierunkowskaz. Tutaj mamy raceboxik. No, wskazanie według GPS-u raczej 100-200. Nie wiem, czy będziemy mierzyć, czy co. No i tu przede wszystkim, jeśli przesiadamy się z motocykla, w ogóle nie wiem jak tutaj dźwięk mi się nagra, no to zupełnie inaczej jest w zakrętach. Tutaj nie ma czegoś takiego jak przeciwskręt, tylko po prostu musimy się przechylać razem z pojazdem. Zużycie paliwa automatycznie tutaj się nam skasowało. No i dobra, takie profilaktyczne dopnięcie. Jeszcze możemy sobie szybkę w sumie w dół zrobić i wtedy lepiej się złożymy. I szósty bieg. Szósteczka generalnie jest tutaj nad biegiem. Ale to jest bomba. Ja pierniczę. Czekajcie, no zwolnijmy sobie. Zrelaksujmy się troszeczkę. Więc tak. Włączymy sobie zużycie paliwa, jakie tutaj póki co nam wychodzi. Jak na razie jest 12,8 litra. Dobrze byłoby tutaj wyhaczyć kogoś, żeby polecieć w cieniu aerodynamicznym. O, piąteczka. Dobra, i prawie 180 km na godzinę. Dobrze byłoby tak w stylu luźnego Ryszarda, ciężko tu mówić o stylu luźnego Ryszarda, tutaj się naprawdę dużo dzieje, szczególnie jak ja nigdy wcześniej nie jeździłem czymś takim, ale dobrze byłoby tutaj zrobić sobie przytrzymanie i na odcinku specjalnym dotknąć za kimś tak już naprawdę w opór. Tak na razie prawie 180 km licznikowe było.
No. Kurczę pieczony, no. Niestety, ale musimy na prawy pas. Tutaj ten Volkswagen przed nami jedzie takie 170 coś km na godzinę. Ani go wyprzedzić, ani za nim jechać. Przeczekamy sobie, zaraz będzie z górki. Na piąteczce. Średnie zużycie paliwa 14,1 litra. Dobra, 181 i zmieniamy pas. No nie damy rady. On jedzie ani za szybko, ani za wolno nie jedzie. Spróbujemy w drugą stronę, na spokojnie. Zawrócimy sobie w szmyłym. Ja pierniczę. Ale się tutaj wczułem, proszę Państwa. Zapomniałem o tym przechylaniu w zakrętach, no. O tym trzeba pamiętać, ale to się przyzwyczajimy. No jak na kładzie, jak na kładzie. No i proszę bardzo. Piękna sprawa. Dobra, z jedyneczki. Soundcheck. Znaczy nie tego. Kurczę pieczone. Trzeba cenzurować nawet takie słowa na YouTubie, bo mogą być problemy. Dobra. Teraz w drugą stronę. Wiatr dzisiaj mamy boczny. I co, jak na co dzień nie jeżdżę takimi sprzętami, to tak trochę przerażająco tutaj wyglądają wszystkie koła ciężarówek i autobusów, jakie tak widzę z boku sobie. To jest naprawdę takie trochę straszne, może się wydawać. Trochę wieje za autobusem. Dobra, Passacik. Dobra, i tutaj zrobimy sobie takie lekkie odpuszczenie z przytrzymaniem. I zaraz będzie z górki. Do 180 jakoś jeden według prędkościomierza było. Średnie zużycie paliwa 13,6 litra. No panie drogi. Przydałoby się tutaj jakiegoś takiego rzezimieszka znaleźć. Wtedy dałoby się pocisnąć trochę szybciej. Widzicie, ja ważę ponad 100 kg, tak 105-110, ale w ciuchach z kaskiem i tak dalej, no to wyjdzie ze 115 załóżmy. Prawie 2 metry wzrostu, no to też jest wada. Kurczę. Zobaczymy, czy coś się jeszcze da z tego wycisnąć. O, to jeszcze ostatnie takie dotknięcie. Chciałem poprawić sobie szybkę, ale okej. Jest okej. Dajmy na piąteczkę. Dobra. Wystarczy. Będziemy zjeżdżać. Piękna sprawa. No trzeba będzie sobie wyczaić na raceboxie, ile jechaliśmy maksymalnie. Zresztą chyba, tak mi się wydaje, chyba jak się zatrzymam, to mi tutaj racebox pokaże. No zobaczymy. Wjeżdżamy. Jezus Maria. Była to naprawdę piękna próba autostradowa. Pamiętajmy o hamulcach. Nie ma tutaj żadnej lagi. Co za pszczółka tutaj
Jakaś czy coś sobie wylądowała. Dobra, tutaj jest skrzyżowanie, akurat się zatrzymamy. Zobaczymy, czy Racebox coś mi tutaj pokaże. 180,5 km na godzinę, moi mili. Ale tutaj przetrzymałem. Jeszcze raz sam. No. To jest moje mili życie. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Było coś niesamowitego, coś wyjątkowego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.